Możesz stukać w ścianę, mówić, przejść się gdzieś. Możesz stanąć koło mnie. Możesz mnie dotknąć. Jesteś tu? Ale totalnie mam ciary teraz. Coś przeszło. Krótki sygnał. Dom w Chrzanowie, wzniesiony w czasach PRL-u, najpewniej w latach 80. lub 90. XX wieku. Na pierwszy rzut oka to zwyczajny budynek, jednak jego fundamenty zdradzają coś więcej. Pod nimi kryje się starsza konstrukcja, sięgająca początków ubiegłego stulecia. Tuż obok ruiny gospodarczych zabudowań i samotne wiekowe drzewo, które pamięta więcej niż chciałoby zdradzić. To właśnie tutaj kryje się jedna z najmroczniejszych legend Chrzanowa. Podczas II wojny światowej, według lokalnych przekazów, w ruinach dawnej zabudowy ukryły się dzieci żydowskie, uciekające z transportu do Auschwitz. Ich dramat skończył się tragicznie po tym, jak zostały schwytane. Czy tutaj, pod murami tego domu, czy może w pobliskim lesie? Tego nie wiemy. Wiemy tylko, że od tamtej pory miejsce to zaczęto nazywać przeklętym. Świadkowie wspominają opuszczony dom sprzed 25 lat. W środku porzucone rzeczy, dziecięce wózki, zdjęcia z pogrzebu, osobiste pamiątki. Jakby ktoś uciekł w pośpiechu, jakby już nigdy nie miał wrócić. Od tamtej pory budynek zmieniał właścicieli, ale nikt nie zatrzymywał się tutaj na długo. Sąsiedzi mówią o płaczu i krzykach dobiegających z piwnic, o dziwnych sylwetkach pojawiających się w oknach, o ciężkiej, duszącej obecności, której nie da się wytłumaczyć. W 2009 roku sprawą zainteresowało się Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych. Zamontowane kamery zarejestrowały coś, co trudno wyjaśnić. Tajemnicze cienie na piętrze. W piwnicy jasny kształt przypominający postać. Urządzenia uchwyciły wyraźny zarys sylwetki, tak ludzki, że ciężko uznać go za przypadek. Medium twierdziło, że dom nawiedza duch starszej około 70-letniej kobiety. Czy mogła być dawno mieszkanką tego miejsca? A może kimś, kto nigdy nie miał szansy go opuścić? Do dziś pozostaje to tajemnicą. Obecna właścicielka domu odrzuca te opowieści. Twierdzi, że nic nadprzyrodzonego tu nie występuje. Co więcej, budynek zyskał nowe życie, gdy w jego pobliżu otwarto paintball. Ale sąsiedzi wciąż powtarzają swoje historie, a legendy nie znikają tak łatwo. Czy to tylko miejska opowieść, echo dawnej tragedii? Czy może coś naprawdę pozostało między tymi murami? Dziś spróbujemy się o tym przekonać. Wejdziemy do miejsca, z którego, jak mówią, niektórzy nigdy nie wyszli. Nawiedzony dom w Chrzanowie. O tym domu mówi się od dekad różne dziwne i niepokojące rzeczy. Bazując na doświadczeniu innych ekip, które tutaj były, wiemy na pewno, że pewne zjawiska dźwiękowe, typu kroki, stuknięcia można odnotować w piwnicy, że jest jedno pomieszczenie, w którym można się zdecydowanie gorzej poczuć. No i wiemy też, że w tamtym oknie jeden z badaczy zarejestrował dziwne zjawisko wizualne, mgiełkę, anomalię, ciężko powiedzieć, co to jest. Także na pewno będziemy chcieli zweryfikować, czy coś takiego również nam się uda dzisiaj napotkać, a jeśli nie takie coś, to być może coś innego. Z tego, co wstępnie sprawdziliśmy, w domku nie ma żadnych lokatorów nieproszonych, ale za to niedaleko jest domek jednorodzinny, jakieś 100 metrów dalej, w którym jest jakaś impreza, więc mogą się jakieś tam dźwięki pojawić, ale raczej nie powinno nic być słychać. No jest też droga i są tory, więc zawsze coś tam możemy załapać, ale
ale myślę, że raczej nie powinno być nic. Tak, generalnie raczej jest tutaj cicha okolica, mimo że blisko tutaj jest tych dość zabudowań. Las, natura. Powiedzmy, piękna no. okolica. Znamy już rozkład pomieszczeń, także wyciągniemy teraz sprzęt, IMF-y, przejdziemy się po całym budynku, zobaczymy, czy dostaniemy jakieś odczyty, a po naszym przejściu wybierzemy jakieś pomieszczenie na pierwszą sesję. Jedno z tych, gdzie jednak u innych ekip pojawiły się jakieś czy odczyty na sprzętach, czy jakieś głosy, dźwięki, Odczucia i tak dalej. odczucia. No więc co? Ruszamy Podążajcie z nami. szlakiem. Tajemnic. Co jest? Co tam się stało? Ja p***le, to się chyba nie nagrało, bo miałem w dół tego GoProsa, ale nie wiem, czy to był nietoperz, czy to był ptak, ale przyleciał mi dosłownie tu i się zawrócił. Syn. Nie topesz. Widziałem go. Widzicie go? Jest. To dobra, nie świećcie na niego. Tam jest. On jest chyba przestraszony po prostu. Bardziej od nas. Ale co, na razie cisza, nie? No nic nie miałem, chyba że czegoś nie zauważyłem, jak walczyłem z nietoperzem, ale tak to jest cisza. Agnieszka, jakieś odczucia albo coś na kamerce? Tak szczerze. Nie, właśnie nic za bardzo. Znaczy jest troszkę Tylko taki... tego nietoperza uchwycił. No, Czasem nie wiedziałam, że to nietoperz. Myślałam, że coś złapałam ciekawego, ale jednak nie. to nie topesz, Znaczy no. co ciekawego, tylko że nie. Ciekawe, no. Ale normalne, nie paranormalne. Znaczy odczucia mam takie jakby, jest troszkę mniej, może za dnia rano, za dnia takie śmiechy, chichy, chociażki sobie chodzimy, to jest takiego, nie mam takiego nastroju, że No ja też. ale w normie jest jakby okej, nie? Ja myślę, że aura nocy po prostu robi swoje tutaj. No, Ale jakoś tak, żeby coś nadzwyczajnego to... No jest taki klimat dziwny, ale no to wiadomo, nie? No, też wilgotno, piwnica, ciemno, mało powietrza. No widzę, że jestem jedyny, który tu nie ustoi prosto. No, tak. generalnie teraz postanowiliśmy zrobić troszeczkę inaczej. Weźmiemy naszą kamerkę, tak zwanego pana Jajo
I postawimy go gdzieś w innej części domu, prawdopodobnie przy schodach. Tak, no jako taki kanał komunikacyjny po prostu. No i też z uwagi na to, że tam były odnotowane jakieś zjawiska. Więc on działa jako fotopułapka, nie? Do tej pory go używaliśmy tak, że nas nagrywał i po prostu zwracaliśmy uwagę na to, żeby się czasem ruszyć, żeby nie wygasł, no bo to jest jak fotopułapka. Tak, a teraz mamy tamtą kamerę. Tak, troszkę się zmieniło, mały upgrade'ik, więc pana jaja wykorzystamy faktycznie jako fotopułapkę i postawimy go na schodach. Pewnie nas od czasu do czasu złapie, tak czy tak, no ale główna idea jest taka, żeby sprawdzić, czy złapie coś, co nie jest nami. No i tyle, włączamy. Pan jajo gotowy do akcji, więc idę go położyć gdzieś tam przy schodach. Dobra, tu jest miejsce, gdzie jedna ekipa odnotowała dość tajemnicze zjawisko w postaci mgiełki. Dlatego będziemy chcieli tak zrobić, żeby pani Ajo możliwie jak najwięcej tego obszaru uchwycić. Zobaczymy. Coś tu kapło. Ale tak, jeszcze jedna ważna rzecz. Strych jest totalnie zrujnowany. W sensie dach jest zapadnięty do poziomu podłogi praktycznie całkowicie, więc tam kapie woda. Może być to słychać, może to być mylące. Już raz za dnia daliśmy się na to złapać, że myśleliśmy, że jakieś stuknięcie, jakieś tąpnięcia, kroki, coś tam. Nie, to była woda i takie rzeczy mogą się tutaj zdarzać. Prawdopodobnie coś takiego się zdarzyło też właśnie teraz. No, ale zmierzając do celu, zostawiam tutaj pana jajo. Dokładnie na to okno, gdzie została zarejestrowana ta dziwna mgiełka. No i zobaczymy. Jak się odpali, to pytanie dlaczego? Dobra, mamy odpalonego pana jaja na schodach tam. Tutaj uruchomiliśmy fluxa w przejściu. No i jeszcze klasycznie odpalimy EVP, czyli dyktafon, który właśnie zaczął nagrywać. No i co? No i przejdziemy do sesji, zapytamy, czy ktoś tutaj jest i zobaczymy, czy dostaniemy jakieś odpowiedzi. Jest tu ktoś z nami? Słyszeliśmy, że tu mogą być dzieci, albo starsza kobieta, a może jeszcze ktoś inny. Nie mamy złych zamiarów. Przychodzimy tutaj tylko po to, żeby się skontaktować i jeżeli by się to udało, to się zapytać, czy trzeba tu komuś pomóc. Jeżeli tu jesteś, daj nam proszę jakiś znak. Spróbuj coś powiedzieć, jak nie, to może podejść do jakiejś ściany, stuknij, tak jak ja. Bardzo Cię prosimy, ktokolwiek tutaj jest, niech da nam jakiś znak. Możesz się przejść po tym domu, możesz się przejść po schodach. Możesz się przejść koło nas. Nie musisz się nas obawiać. Chcemy tylko zapytać, czy chcesz tutaj być. Popatrz, tu w progu stoi takie urządzenie. Ono nie robi nikomu krzywdy. Po prostu. Jeżeli podejdzie z jednej strony, zaświeci się na czerwono. Z drugiej zaświeci się na zielono. Możemy się umówić, że jedna strona to jest tak, a druga strona to jest nie. Co ty na to?
Mamy tutaj trochę tych urządzeń. Żadne z nich nie zrobi Ci krzywdy. Nie po to tu przychodzimy, żeby tu komukolwiek zrobić krzywdę albo kogokolwiek urazić. Jeśli chcesz, możesz pobrać energię z tych urządzeń, jeśli nie masz siły, żeby dać nam jakiś znak. Muszę coś powiedzieć. Mamy w ręku urządzenie, które nagrywa słowa, których czasem ludzkie uszy nie słyszą. Będziemy mogli to odtworzyć, odsłuchać później. Coś jakbym słyszał gdzieś na górze. To może być... Też to słyszałem. Też to? No coś było, no. Ja się tam Albo przejdę. u góry, albo na dworzu. Myślę, że u góry. To Ty wydajesz jakiś dźwięk na górze? Jeśli tak, podejdź do tego urządzenia z tej strony. Mówię, to może być iluzja spowodowana kapaniem wody. Jak na razie cisza podczas sesji. Usłyszeliśmy jakieś stuknięcia. Daniel poszedł na górę to sprawdzić. Natomiast Flux nie daje nam żadnych odpowiedzi. Jesteś tu? To ty stuknąłeś? Był skok temperatury. Dobra, na razie cisza. Ale coś na górze. Tam jest jedno miejsce. Dobra, nie chcę was na długo zostawiać. Na razie nic tam nie ma. No, skok temperatury był u nas. Teraz? No przed chwilą, dlatego się świeci. Okej. Akurat tak powiedziałem, że nie ma odczytu. To ja. Czyli wynika na to, że słyszeliśmy jakieś stuknięcia na górze. Tutaj kapie woda, w sensie jest to, co pokazywaliśmy tam na wcześniejszych ujęciach. I jak się wejdzie po schodach, to słychać, ale to na pewno nie było to. To było dużo takie... Nie, to było To stuknięcie. cały czas by było słychać, nie? Tak, ona tam cały czas kapie. Takie, no. A ze 2 czy 3 razy coś takiego, takie jakby faktycznie coś, tak jak pokazałeś, nie? No. Coś takiego. I w tym samym momencie skoczyła temperatura na fluksie, tak? Jak ja wyszedłem. A to jest o tyle ciekawe, że tu mamy zamurowane okno, bo mówimy o długim sygnale, tak? Tak, to był długi sygnał, no. Długi sygnał zielony, czyli nagły spadek temperatury. I to się zdarza, nieraz nam się to zdarzyło gdzieś przy jakichś przeciągach, w miejscach, gdzie wieje wiatr. Ale tutaj jest dość dużo zawijasów od najbliższego w ogóle okna. Tu mamy zamurowane okno i generalnie to jest mega duszno i nie czuć kompletnie, żeby to był jakiś przewiew. Więc to jest dziwny skok temperatury. Jeżeli to Ty wpłynąłeś na to urządzenie, bardzo Ci za to dziękujemy. Ale czy możesz zrobić tak, żeby zaświeciło się z drugiej strony na czerwono? Żebyśmy mieli pewność, że to nie była kwestia przypadku. To nie jest tak, że tu cały czas coś stuka, nie? No tu jest cicho ogólnie bardzo. No,
Przez to, że te okna są zamurowane, no to nic nie słychać z zewnątrz, nie? Nawet mimo tej drogi, mimo tego przejazdu kolejowego, no i tej rodzinki tam, co tam sobie tutaj gdzieś 100 metrów dalej ma tam jakieś takie rodzinne czy coś, imprezkę, w ogóle tu nie słychać. Jakby to, no, wykluczyłbym, że te stuknięcia mają z nimi związek, bo to było tutaj z wewnątrz albo ewentualnie gdzieś zaraz za ścianą. Był EVP odpalony, więc może się to nagrało, bo on wyłapuje takie rzeczy. Może być, nie? On w ogóle już dość długo nagrywa, więc ja bym go przerwał na chwilę. Tak, przerwijmy to. Za wszelkie odpowiedzi dziękujemy. Czy coś na niego tutaj oddziałuje? Właśnie zaczął nagrywać. No i co, no i przejdziemy do sesji, zapytamy, czy ktoś tutaj jest. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś odpowiedzi. Jeżeli tu jesteś, daj nam proszę jakiś znak. Poczekam do tych stuknięć, nie będziemy całego teraz 20 minut słuchać, nie? Ale... Spróbuj coś powiedzieć, jak nie, to może podejść do jakiejś ściany, stuknij, tak jak ja. Jeśli chcesz, możesz pobrać energię z tych urządzeń, jeśli nie masz siły, żeby dać nam jakiś znak. Bo tu czy tam? Nie wiem. Co ty mówisz? Dobra, wyłącz na chwilę. Ej, doszliśmy do momentu, kiedy powinno być słychać te stuki na nagraniu. Ja mam wrażenie, że słyszeliśmy je tam. No, Jakby tam ktoś chodził albo coś, nie? Dobra, no to musimy się chyba przenieść delikatnie. Co, przenosimy sprzęty? No chyba tak, no bo tutaj już mamy jakieś odczyty. Dobra, ale gdzie się chcemy przenieść? Na górę? Chodźmy na górę, tam gdzie woda kapie i zobaczymy, co tam będzie coś lepiej słychać. Przez ten czas, jak będziemy zmieniać sobie baterie w kamerach, bo w obu już praktycznie padają, pójdę postawić Fluxa przy panu Jaju, tam na schodach. Zobaczymy, czy coś złapie, a raczej może usłyszymy. Dobra, a ja poszukam baterii. A, wiem gdzie są. I teraz mamy zamiar wziąć te urządzenie, które wykorzystaliśmy też w odcinku z Głogochopa. Ma mocniejszy mikrofon i wyłapuje te dźwięki takie, które dla nas mogą być niesłyszalne oczywiście na słuchawkach. No i założę właśnie słuchawki, włączę urządzenie i zobaczymy, czy coś rzeczywiście będzie słychać. Tak, jesteśmy tak jakby bliżej źródła tych dźwięków, które słyszeliśmy będąc na dole. Pomyśleliśmy, że no to będzie dobry pomysł, żeby tutaj właśnie przetestować taki nasłuch. Jeżeli coś tutaj się gdzieś zadzieje, no to Filip będzie nam w stanie o tym na pewno powiedzieć. Już słyszę. Jesteś tu z nami? Są tu z nami dzieci?
Albo jest tu z nami starsza pani, starsza kobieta. Słyszeliśmy tu stuknięcia, może kroki. Coś takiego możesz proszę dla nas zrobić? Nie mamy złych zamiarów, chcemy się tylko zapytać, czy trzeba tutaj komuś pomóc. Na pewno słyszymy kapanie wody cały czas. Stąd. Tam już jest dach. Strych powinien być, ale jest goły dach. Przed chwilą były samochody, ale teraz już jest cisza. Mhm. Mam wrażenie, że dzięki temu słyszałem sąsiadów z tamtego domu. Tak? Mhm. Bateria padła. Czekajcie, nagrywa to. Szkoda przerywać teraz. To wiesz co, Ewelina? Weź to na razie, tak jakoś tym pokieruj, dobra? A to za chwilę podłożymy, tylko nie chcę tego zamieszania robić. Aha, tylko światło. Dasz radę jedno i drugie na razie? Tak, żeby światło nakierować. Jest tu ktoś z nami? Podobno w tym domu słychać krzyki, kroki. Co to było? Nie Na wiem. zewnątrz coś. Na zewnątrz, no. Jakby kamyczek spadł, ale chyba No. na zewnątrz, no. Wiemy, że tu jesteś. No przecież te historie nie wzięły się znikąd. Tu słyszeliśmy, jak to robisz. Proszę, chcemy tylko zapytać, czy chcesz tutaj być. Jak byliśmy na dole, to się działo na górze. A jak jesteśmy na górze, to się jakby się speszyło. Nie musisz się nas obawiać. My ci krzywdy nie zrobimy. I ty nam też nie. Nie po to tu przychodzimy. Może się przejść schodami. Ja się przejdę schodami. Jesteś tu? Słyszeliśmy, jak tutaj ktoś chodzi. Albo stuka. To ja z Fluxa wszedłem. Możesz się przejść tymi schodami, tak jak ja teraz idę. Tu woda kapła. Totalnie nie słychać nic dziwnego. Cały czas Nic. tylko auta, kapanie I nas. i nas. Okej. Ale dziwne. Na dole będąc, coś to było. Nie wiem, może to była woda, może stary budynek, nie wiem, ale coś było. Przyszliśmy na górę, nie ma nic. Gdyby budynek cały czas pracował, no to by to nie miało znaczenia, gdzie jesteśmy. No ale nic, na razie zero. Odkąd tu przyszliśmy, przynajmniej na górę. Co wyłączasz? No nie wiem, zero. Raz było to puknięcie takie, co wam mówiłem, no ale to mówiliście, że coś z zewnątrz, nie? Ja mam wrażenie, że ten dom w ogóle jest tak wyizolowany, że nawet jak byliśmy na dole wcześniej i ty poszedłeś położyć pana jajo, to było cię słychać, ale tak strasznie słabo, a my byliśmy 2 pomieszczenia obok. No to też jest chyba kwestia tego dwóch rzeczy, nie? Że ten dom ma dość nietypowy układ, bo się wchodzi tam przy schodach, jest dopiero wejście
tak jakby do osobnego mieszkania w ogóle, gdzie są inne pomieszczenia. Więc na drugim końcu ten dźwięk musi przejść dość długą drogę, żeby dojść powiedzmy na schody. A druga rzecz, że połowa jest zamurowana, więc tutaj jest takiego trochę uczucie raz, że duszności, a dwa, że ta akustyka jest taka, właśnie tak jak mówisz, taka przyduszona, nie? No i to też jest dziwne, jakby wiesz, dobra, to są stuknięcia, więc teoretycznie stuknięcia można być słychać, wiesz, gdzieś z daleka, nie? No ale z drugiej strony głos słychać tak słabo. Wiesz, to też jest kwestia tego, że stuknięcia może mają niższe częstotliwości, bardziej basowe, więc to się rozchodzi trochę jak subwoofer, nie? Że bardziej to czujemy niż słyszymy. Ja w ogóle mam wrażenie, że co jakiś czas słyszę takie basowe uderzenia. Tak. Tak, jest coś takiego z dworu. Jest coś takiego, nie? No. Ale Nie wiem skąd Nie właśnie. wiem. ale- Właśnie też nie wiem skąd, ale to jest takie, to nie jest ani tupnięcie, ani nic, takie basowe no, jeb. Wpadliśmy na pomysł, aby się rozdzielić. Dziewczyny wyjdą na zewnątrz, będą siedziały cichutko. Ja pójdę do pokoju z grzybem tak zwanego. Tam, gdzie Tak, tam gdzie badacz, który to tam wszedł, no, był duszony. Miałem takie poczucie, że jest duszony. No a ja zejdę do piwnicy i sobie siądę tam w ciemności i samotności, także na pewno to będzie mile spędzona chwila. No i tak, ty będziesz miał ze sobą ja Fluxa. biorę ze sobą Fluxa, biorę ze sobą EVP, dwie kamery i poza tym jeszcze dodatkowo biorę ze sobą opaskę i ja będę siedział po prostu z opaską na oczach tam przez ile? 15 minut? no coś takiego, ustawimy sobie stoper w zegarku. No, ja będę z piwnicy, będę miał siatkę laserową, gdzieś sobie tam rozłożę, termowizję, też dwie kamerki i nie będę miał opaski wprawdzie, no ale będę siedział po ciemku i będę patrzył, czy się na przykład na siatce coś dzieje. No i zobaczymy, czy w ten sposób może uda nam się zarejestrować jakieś zjawiska. Będziemy de facto w dwóch najbardziej, albo w jednych z dwóch najbardziej newralgicznych punktów tego domu, według tego, co nasi poprzednicy tutaj doświadczali. Więc no, mamy nadzieję, że no, przyniesie to jakieś ciekawe rezultaty po prostu. No. Dobra, no to idziemy się pakować. W ogóle jak się wchodzi do tego pokoju, to czuć stęchlizną bardziej niż gdziekolwiek indziej, nie? No i też tutaj są te grzyby, być może jakieś duszności, jakieś uczucia takie fizyczne, biologiczne mogą być spowodowane taką biologią, chemią tego pomieszczenia. Tym bardziej, że tutaj akurat mamy przykład, że są dwa okna, oba zamurowane i dość daleko do najbliższego przewiewu. Także zobaczymy. No tak, szukamy logicznego wyjaśnienia po prostu na to, co tutaj się mogło wydarzyć. Okej, więc rozdzieliliśmy się. Jestem w pokoju z grzybami, w którym czuć strasznie stęchlizną. Jest tutaj duszno po prostu. I to właśnie tutaj jeden z badaczy był duszony przez coś. Odpalam zaraz EVP. Mam tutaj Fluxa, którego też już włączę. On będzie sobie tutaj stał
i w razie czego kamera za mną go wyłapie, zakładam opaskę na siebie i będę siedział tutaj przez jakiś czas w ciszy. Z uwagi na po prostu kamery będzie na mnie skierowana lampka, dlatego też będę miał na sobie opaskę. No to co? Przejdźmy do badania, do tego testu. Dobra, sytuacja jest taka, jak wspominaliśmy wcześniej, że się rozdzieliliśmy. Ja teraz siedzę sam w piwnicy nawiedzonego domu w Chrzanowie. Filip będzie robił też samotną sesję w innym pomieszczeniu. Tak, dziewczyny wyszły na chwilę na zewnątrz, by tam obserwować budynek, jego okna i tak dalej. Na mnie, jak zapewne widać, świeci mi właściwie prosto w oczy siatka laserowa, ale jest ustawiona tak, żeby rozświetlała całe pomieszczenie. Jeżeli coś tutaj przejdzie, jakiś cień, jakaś anomalia się pojawi, to zobaczę to albo teraz, bo widzę to, jakby to, co jest przede mną na suficie i na podłodze. Nie widzę tego, co jest za mną, jeśli tam nie patrzę. Mamy tutaj obraz na siatce na całe pomieszczenie. Do tego nagrywa mnie kamera Night Vision. Z tyłu jeszcze jest taka zapasowa kamerka z telefonu i uruchomiona jest na mnie termowizja. Więc jeżeli teoretycznie coś by się tutaj zaczęło koło mnie kręcić, to teraz tego nie zobaczę, ale mam nadzieję, że to zobaczę później na montażu. Umówiliśmy się w ten sposób, że jeszcze tam Filip sobie zrobi przygotówkę na górze. Mamy krótkofalówki i na hasło start, czy jakieś tam, że jesteśmy gotowi, odpalimy stoper, minutnik na 15 minut. No i oboje zrobimy w 2 różnych pomieszczeniach równolegle. No taki eksperyment. Przyznam, że pierwszy raz robię coś takiego i nie mam jakichś negatywnych odczuć związanych z tym, że nie mam czegoś takiego, jakby się tutaj ktoś patrzył na mnie, chodził gdzieś tutaj, ale jest taka adrenalinka, bo to jest jednak no, dość niekomfortowa sytuacja, kiedy po prostu się eksponuje na zjawiska. No ale zobaczymy. Po to tu przyszliśmy, żeby spróbować coś zarejestrować. Nagrywanie włączone. Zostawiam tutaj EVP. No i co? Możemy zaczynać pomału. Witaj. Wiem, że tu jesteś, bo słyszałem wcześniej na górze stuknięcia. Nie raz. Zostaję tutaj teraz sam. Nie będę nic widział. Ale mam ze sobą parę urządzeń, które nie zrobią ci krzywdy, ale dzięki nim mogę poczuć twoją obecność. Mam urządzenie, które nagrywa wszystko, co się dzieje wokół mnie. Dzięki niemu później będę mógł usłyszeć to, czego nie usłyszałem swoimi uszami. Poza tym mam jeszcze jedno urządzenie, które gdy się do niego zbliżysz, pika na zielono oraz na czerwono. Umówmy się, że możesz podejść do tego urządzenia i jeśli będziesz chciał lub chciała pogadać, to pogadamy. Jak nie, to posiedzę w ciszy. Możesz stukać w ścianę, mówić, przejść się gdzieś. W tej piwnicy, dokładnie w tym pomieszczeniu, inne grupy, przynajmniej z tych, które miałem okazję obejrzeć, no odnotowywały tutaj ciekawą aktywność, taką dźwiękową, właśnie stuknięcia takie
dziwne jakieś hałasy. Dlatego też już wcześniej tak myślałem, że będę chciał w tym miejscu sprawdzić, zweryfikować, czy w naszym przypadku też uda się coś zarejestrować. Na razie mówię do Was, ale jak tylko Filip da znać, że jest gotowy, no to spróbuję porozmawiać z tymi, którzy mogą się potencjalnie znajdować w tym domu albo w tej piwnicy. Halo, halo? Halo, halo? No, ja jestem gotowy. Żeby parę minut, 15 minut. Jeśli ktoś tu ze mną jest, to niech da mi jakiś znak. Niech się tędy przejdzie. Może stuknąć. Może stanąć koło mnie. Możesz mnie dotknąć. Jestem tu tylko po to, żeby się zapytać, czy trzeba Ci pomóc. Tobie albo Wam. Jesteś tu? Chcesz pogadać? Słyszę jakby kapanie wody, ale nie słyszałem wcześniej. Z głowy mi tu chyba nic nie spadnie. Na Zofiówce niewiele brakowało. Czyli chcesz pogadać? Dosyć długo ci zajęła odpowiedź. Ale wiem, że tutaj jesteś. Powiedz mi, czy mogę patrzeć na to urządzenie? Czy raczej mogę go tylko słuchać? Jeśli mogę na nie patrzeć, podejdź do niego z tej strony. Jeśli mam go tylko słuchać, podejdź z tej. Na razie nie będę patrzył. Czy są tutaj dzieci, które chciały uciec z pociągu jadącego do obozu zagłady i zostały w tym domu lub w jego okolicy rozstrzelane przez Niemców? O, aż mi się ciary teraz przeszły. Ale totalnie mam ciary teraz. Ej, to jest stresujące, bez kitu. Jeżeli tu jesteście, możecie tutaj podejść. Nie zrobię wam krzywdy. Chcę się tylko zapytać, czy może trzeba wam pomóc. Może nie chcecie być w tym domu. Albo jeśli ktoś inny tu jest. Starsza kobieta. Albo jeszcze ktoś inny. O kogo istnieniu nie wiem. Czyli mam nie patrzeć. Bardzo długo zajmuje ci odpowiedzenie na moje pytania. Nie masz energii? Możesz ją pobrać z jednych z urządzeń tutaj.
Jest jedna kamera, jest druga. Spróbuj. Może to ci pomoże. Chcesz tutaj być? Zrobimy to samo co wcześniej. Zielony na tak, czerwony na nie. Mówi się, że w tym domu straszy. Że tu słychać głosy. Kroki. Że się pojawiają postaci. Jeżeli tak jest, to jest idealny moment, żeby to się teraz wydarzyło. Być może to jest jedyna szansa, żebyśmy mogli porozmawiać. I jeśli ci potrzeba pomocy, to byśmy mogli ci pomóc. Mam nadzieję, na tyle, na ile bylibyśmy w stanie. Ale jeśli jest taka potrzeba, to chętnie spróbujemy. Tylko muszę wiedzieć, że tu jesteś. Nie chcesz stąd odejść. Dlaczego? Podoba ci się to miejsce? Może mieszkałeś tu kiedyś? Lub mieszkałaś? Odpowiedz w ten sam sposób. Poczekam. Słyszałem, jakby ktoś krok postawił, ale obstawiam, że to raczej na zewnątrz. Dziewczyny gdzieś tam. Umówiliśmy się, że będą się starały być maksymalnie cicho, ale może gdzieś tam się noga przesunęła. Ja wiem, że 15 minut to nie jest wystarczający czas na to, żeby mieć szczęście do zaobserwowania jakiegoś zjawiska. Czasem cała noc to jest za mało. No ale też musimy brać pod uwagę logistykę, dojazdy, pracę i tak dalej. Dlatego troszkę liczymy na łód szczęścia, że w tym wąskim okienku czasowym, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu, uda się coś zarejestrować. Czasem się udaje. Nie wiem co. Czasem to są po prostu dziwne zbiegi okoliczności. Każdy z osobna dałoby się wyjaśnić, ale... O! Znów czerwony. Tylko na które pytanie odpowiedziałeś? Czy nie podoba ci się tu? Halo? Czy nie podoba ci się tu, czy nie byłeś właścicielem tego mieszkania? Okej. Dobra, idziemy do Filipa. Do dziewczyn. No, musimy się spotkać i to przegadać, bo jest grubo. Okej. Wyłączyłem nagrywanie. Jak słyszeliście, prawdopodobnie minął kwadrans. Więc koniec naszego siedzenia. Może u mnie, w moim przypadku, nie w ciemności, ale z zasłoniętymi oczami. I może nie w ciszy, ponieważ, jak sami widzieliście, miałem odpowiedzi na Fluxie. Dosyć długo musiałem na nie czekać, ale jednak były. Nie wiem, czy coś wokół mnie się działo, ale porozmawiamy sobie o tym jeszcze zaraz. To, mam nadzieję, że było to widać, to nie byłem ja, ale nie było tego słychać. To był króciutki, czerwony sygnał. Dziękuję za wszystkie próby kontaktu. Jeszcze nie wiem, co urządzenia zarejestrowały. Dobra, zawijamy się, idziemy do Filipa i do dziewczyn. Dobra, no u mnie generalnie był jakby spokój. Nie wiem, co urządzenia zarejestrowały. Starałem się tym poprosić w pewnych momentach, żeby przyszły albo... To się cały trzęsiesz. Tak się zimno? No. To też jest ciekawe, bo to nie było aż tak zimno. Nie było aż tak zimno, ale to zaraz jeszcze No, powiem dobra. też. Był jeden moment, że totalnie mnie tak ciary przeszły. W momencie, jak powiedziałem, czy są tutaj dzieci, które jechały do tego obozu zagłady,
tutaj w tym domu albo obok tego domu. Nagle takie ciary mnie przeszły, że po prostu masakra, nie? Ale potem to przeszło i generalnie nic poza tym się nie wydarzyło, poza tym, że sama atmosfera, patrząc na ten laser, no to była dziwna. Także nie, no u mnie bym powiedział, że raczej takie stonowane odczucia, pomijając sam jakby creepy fakt sytuacji, nie? No, No. u mnie w sumie inaczej, bo ja nie dość, że jakby nie słyszałem tego po prostu, wiesz, wprost, ale po prostu czułem, jakby coś obok mnie chodziło, że coś przeszło sobie stamtąd, szło tędy i to były takie trochę dźwięki, jakbym słyszał z przeszłości, takie, wiesz, skrzypienie desek. To były nie takie kroki jak tu po piasku, po tym, nie? Tylko to było bardziej chodzenie po panelach, czy coś takiego. O wow! Takie miałem wrażenie, a wiesz, że coś takiego słyszałem, a przy okazji miałem wrażenie, że rzeczywiście coś przechodzi sobie tędy, nie? No i miałem odpowiedzi na Fluxie. I to takie były odpowiedzi jakby nie randomowe, tylko stricte. Proszę o czerwone, po jakimś czasie było czerwone, nie? Muszę ubrać brodę, jest mnie cholera. Ej, no widzę, no. No i w momencie, kiedy już jakby skończyliśmy, Daniel mi dał znać przez krótkofalówkę, że kończymy. No to powiedziałem po prostu do kamery dzięki. Właśnie to się dzieje. A to też jest dziwne, bo to nie jest ani długi, ani krótki sygnał. Nie, to jest taki średni właśnie, to też takie... Bo długi, znaczy krótki, to jest coś takiego. coś takiego, nie? To jest jeszcze jakiś inny sygnał. No i one są takie opóźnione strasznie, nie? Zresztą to niemożliwe, że co chwilę tu się zmienia temperatura. To nie jest tak, że cały czas jest zimniej, cały czas jest cieplej. No nie. Raz tak. No powiem wam, że ja nawet już tej stęchlizny aż tak nie czuję i rzeczywiście w pewnym momencie miałem wrażenie, że zrobiło tu się chłodno i dostałem więcej powietrza. A przecież nic się nie zmieniło. No, wcale nie jest mi zimno. Dobra, musimy się przeorganizować. W takim razie zrobimy jeszcze jedną rzecz. No ślepą sesję chyba tutaj, nie? No. Rozłożyliśmy siatkę laserową tutaj, gdzie Filip miał wrażenie, że coś się przemieszcza za jego plecami. Fluxa przestawiliśmy bardziej do progu, żeby wyeliminować jakiś dziwny wpływ tej podłogi na niego. Mamy termowizję. Tutaj nie do końca wiemy, co nagrywa, ale mamy nadzieję, że coś złapiemy. Pana jajo tam przestawiliśmy, także jesteśmy tutaj jakby w komplecie, rozłożeni z pełnym praktycznie asortymentem. No i przejdziemy do ślepej sesji, którą Filip jakby jako nasłuchujący tutaj zacznie. Też, żebyście po prostu usłyszeli to samo, co my, to przed ślepą sesją zrobimy jeszcze parę minutek po prostu z głośnikiem. Później przejdziemy do ślepej. No to co? Zaczynamy. Mamy teraz w rękach urządzenie, które robi trochę hałasu, ale dzięki niemu możemy się komunikować. Możesz odpowiadać nam na nasze pytania. Dzięki temu będziemy mogli usłyszeć to, co mówisz. Za niedługo zmienimy to urządzenie. W sensie urządzenie będzie to samo, ale nie będzie już tak hałasować. Natomiast teraz, czy możesz nam powiedzieć, czy jesteś tu z nami? Jest takie dziwne
wiercenia. Tak jakby coś miało powiedzieć, ale No, dziwny, zniekształcony głos. Próbujemy ten trochę szybciej może. Spróbuj trochę szybciej, no. Jesteś tu z nami? Wcześniej dostawałem często odpowiedzi na kluczy, gdy byłem tu sam. Możesz teraz nam opowiedzieć dzięki temu urządzeniu? Powiedz coś. Nie wiem, czy głośnik zadziała, mam wrażenie, że on ma za duży bas. Spróbuj bez głośnika w takim razie, no. Jesteś tu? Powiedz coś. Gdzie jesteś? Możesz znowu użyć tamtego urządzenia, które miga na niebiesko? Jest teraz w innym miejscu. Poszedłeś sobie? Wcześniej chciałeś ze mną rozmawiać, a teraz co? Są tu dzieci z nami albo kobieta? Już wiesz, jak działa to urządzenie. Możesz do nas mówić, albo możesz podejść, żeby się zaświeciło na tak, albo na nie. No niewiele wynika z tego Spirit Boxa. Zobaczysz na ekran na No chwilę? właśnie miałem mówić, spróbuj na FM-a, zobaczymy. No to już słychać radio. Ja bym dał szansę temu AM-owi, nawet jak będzie na 5 minut czy 10 jedno słowo, no to wiemy, że jest, wiesz, takie jak ma być, nie? Wyłączam to w takim razie na chwilę. Jesteś tu z nami? Słyszeliśmy tu dużo dziwnych rzeczy. Może z nami porozmawiać, my to teraz usłyszymy. Coś przeszło. Krótki sygnał w tym momencie. Dobra, odpalają się sprzęty, jak tylko się ślepa odpaliła. Czyli to ty zrobiłeś. Może z drugiej strony? Mam wrażenie, że coś się przebija co jakiś czas, ale jakby szum jest tak głośny, a odpowiedzi tak ciche, że nic nie rozumiem po prostu. Okej, dajmy temu chwilę. No dalej, wiemy, że tu jesteś. Wiemy, że tu mogą być dzieci. Wiemy, że tu może być kobieta. Wiemy, że tu może być ktokolwiek inny. Właśnie ktoś przeszedł do tego pomieszczenia albo stanął w progu. Widzieliśmy to na fluksie. Możesz coś powiedzieć, my to teraz usłyszymy. To jest ostatni dzwonek, bo za chwilę stąd wychodzimy, żebyśmy mogli porozmawiać. A chcemy się tylko zapytać, czy nie trzeba tu komuś pomóc, czy ktoś tu nie utknął wbrew swojej woli. Niezrozumiałe, ale głos mężczyzny. Nie bij. Nie bij. My tu nikogo nie będziemy bić. Ale czy tutaj w tym domu doszło do przemocy? Ktoś tu kogoś bił? Powiedz, jak masz na imię. Chcesz? Tak, chcemy z tobą porozmawiać. Chcemy z tobą porozmawiać, chcemy się zapytać, czy ktoś tutaj jest, a przypuszczamy, że jest, bo wiele na to wskazuje. Znowu nie bij, tylko tym razem kobieta. Nikt tu nikogo nie będzie bił. My nie mamy złych zamiarów. Śmiało, może z nami porozmawiać. Wiem, że tu jest dużo urządzeń,
ale one nikomu tutaj krzywdy nie zrobią. Co ta się robi? Kinga, niezrozumiałe. O imię pytałaś. Jest tu z nami Kinga? Mu, Mu? Jeśli jest tu z nami Kinga, bardzo nam miło. Czy jest tu was więcej? Ilu was tu jest? Możesz podać liczbę? grób, Grób. Czy ten dom jest czyimś grobem? Czy ktoś tutaj zmarł wbrew swojej woli? Ja przeczytałam kiedyś, że z 20 lat temu tu była pełno jakichś zdjęć z pogrzebu. Właśnie było w tym, co napisałeś, no. Zdjęcia z pogrzebu. Pan tak pisał. Wiecie, strasznie niezrozumiałe to jest, jakby te głosy są tak cicho, aż szum tak głośny. Mhm. Widzieliśmy, że ktoś podszedł. Zabić? Czy ktoś tu został zabity? Już raz to zrobiłeś. Uruchomiłeś ten trójkąt, tą piramidę, która stoi w tym progu. Rozum. Spróbuj ją z drugiej strony uruchomić, żebyśmy wiedzieli, że to nie był przypadek. Chciał. Zabić rozum chciał? Nie. To brzmi prawie jak zdanie. Wcześniej było coś w rodzaju ty, ale takie bardzo niezrozumiałe. Ty, czyli kto? Do kogo się zwracasz? Grób, znowu. Grób znowu. Dla mnie to brzmi jak jakieś wyrywki z jakiejś kłótni czyjejś. Że ktoś nie ma rozumu, że chcesz go zabić. Że tak, W sumie, no. to sens, że ty, że nie, że wolno czegoś tam. A zaczęło się od nieba. Chyba wcześniej było mężczyzna, ale niezrozumiałe, a później nie, kobieta też niezrozumiałe. Jak się odpaliło. No, A zaczęło się od niebi. no to Faktycznie brzmi tak- pasowało. taka kłótnia, Jeszcze taka raz ostra, powiedziała nie? kobieta oraz mężczyzna, czyli No właśnie. między sobą tam mówili do siebie, nie? No właśnie. Że no jeden drugiego mógł bić, nie? No w sensie No, kobieta mówi- też mogła drugiego. Co tu się stało w tym domu? Dawno. Dawno temu. Co tu się stało? Co tu było takiego, co najbardziej zapamiętaliście? Tak albo a. Nie wiem. Zrozumiałe w pełni. Czego nie wiesz? Nie pamiętasz, co tu się stało? Mam wrażenie, że co jakiś czas się przebija. Nie, po prostu takie co chwilę. Różne głosy. Komu albo czemu próbujesz zaprzeczyć? Próbujecie. Idę. Gdzie idziesz? Jak chcesz, to podejść do nas. Możesz przyjść do nas do tego pokoju, tak jak wcześniej. Możesz przejść przez ten próg, żeby Gdzie? to... Przez ten Tak. próg. Dokładnie tak. Tak jak to zrobiłeś na początku. Żeby się zaświeciło światełko w tej piramidzie. Będziemy wiedzieć, że tu jesteś wtedy. Hej. Idę. No podejdź, zapraszam. My się ciebie nie obawiamy, ty też nas się nie musisz obawiać. Nic. Niezrozumiałe. Znowu to samo. Nic. Nic ci nie zrobimy na pewno. Znowu to samo, ten sam głos. Ciekawe. My ci nic nie zrobimy. Chyba, że nic w sensie, że oni nie chcą z nami rozmawiać już na przykład. No. To może być jak tyle razy powtórzone. Ja proponuję chyba kończyć powoli, nie? Znowu mam wrażenie, że co chwilę jest nie, tylko takie niezrozumiałe i znowu różne głosy. Raz mężczyzna, raz coś w rodzaju kobiety albo dziecka. No, Znowu to samo było przed chwilą. może Dobra. nie, że już nie chcą, nie? No, kończymy chyba powoli, nie? No,
Dziwne to było. Jakby było bardzo dużo głosów, ale dużo było takich niezrozumiałych i strasznie się powtarzały. To w ogóle też się rozkręcało tak jakby z czasem, nie? Tak, na początku w ogóle ciężko było cokolwiek zrozumieć, a jak już coś słyszałem, to było takie w tle strasznie. No to są te fale, te AM, one są No. trudniejsze do wychwycenia. No ale po jakimś czasie właśnie zaczęły się odpowiedzi, ale one były strasznie powtarzalne i też takie mało zrozumiałe, nie? Że z jednej strony to brzmiało jak nie, z drugiej strony trochę jak idę, z drugiej, wiesz, z trzeciej strony jakiś gościu w tle po prostu, nie wiem, też coś mówił, ale ciul wie co, nie? To Agnieszka ciekawą rzecz zauważyła, że to brzmiało trochę jak kłótnia rodzinna między nimi, nie? Tak mówiłaś. W ogóle się zaczęło od Niebi, najpierw mężczyzna, potem kobieta, Tak, to było mega było, ciekawe. A potem takie, że zabij, że ty, że ja, że... Zabić grup było, no. Grup 2 razy chyba się pojawiło. Tak. I w ogóle najlepsze, w momencie jak założyłeś opaskę, flux na zielono, króciutki sygnał. O. Wychodzimy stąd, niech nikt nie podąża za nami. My idziemy w swoją stronę. Wy zostańcie tu, gdzie jesteście. Za wszystkie próby kontaktu dziękujemy. Więcej was nie będziemy niepokoić. Minutą ciszy uczcimy wydarzenia, które miały tu miejsce, żeby pamiętać dla przyszłych pokoleń. No, to co, już wszyscy zmęczeni, nie? Nie wiem, co powiedzieć. No, Nie wiem, co mówicie zazwyczaj. też nie wiem. Improwizujemy. Takie co się działo, czy... No, takie wrażenia właściwie, wiesz, póki na emocjach Mhm, jesteśmy, nie? Coś takiego. No nie wiem, no co się działo, to widzieliście. Nawet widzieliście więcej od nas, bo no my jeszcze nie wiemy, co urządzenia zarejestrowały. I też ten moment, kiedy z Filipem się rozdzieliliśmy, no każdy z nas może tylko jakby ze swojej perspektywy to przedstawić. A no wy macie na pewno już taki kompletniejszy obraz tego. No ale co, dom się na początku wydawał dość niepozorny, spokojny, nie? A potem mam wrażenie, że jakby się tutaj coś odpaliło. Coś się ruszyło, tak. Ja też w ogóle na początku przy pierwszej sesji miałem wrażenie, że rzeczywiście nic się nie będzie tu dziać poza tymi stuknięciami. No ale wiadomo, no, dom jest stary, sypie się, mogło coś się No sypnąć. to zawsze będzie tak. Tym bardziej, że mieliśmy przez cały nasz pobyt praktycznie towarzysza jednego, więc może on też coś nahałasował. Nie topesz, no. Tak, ale no w momencie, kiedy się rozdzieliliśmy, no to u mnie na pewno zaczęło się dziać, nie? Jakby ja, jak sami pewnie widzieliście wcześniej, byłem strasznie rozemocjonowany i no towarzyszyło mi to praktycznie do samego końca, nie? Nie było to takiej grozy jak w Gługoczowie, powiedzmy, takiego uczucia, takiego namacalnego ciężaru, Tak, no nie było czegoś ale takiego. no nie mogę powiedzieć, że tutaj nie ma żadnej aktywności, że to jakby tyle się, tu się cały czas coś działo, takie Tak. mikro rzeczy gdzieś tam, ale cały czas jakby mam wrażenie, że gdzieś tutaj ten dom żyje po prostu swoim życiem. Ja się bardziej czułam jak taka osoba trzecia w tym wszystkim, że jakby mnie to nie dotyczy, że to wszystko się dzieje wokół mnie, ale to jakby nie ingeruje we mnie, tylko to po prostu jest. A to jest może też słuszne podejście w sumie, nie? Bo jakby troszeczkę się zabezpieczasz, nie? Przed tym, co się dzieje. I no i tak, no to może zadziałać. No co mnie zaciekawiło z tego, co ty mówisz, że ty jakby dźwięki z przeszłości jeszcze słyszałeś? Tak, w sensie ja to tak nazwałem, ale generalnie siedząc tam, wiadomo, miałem zasłonięte oczy, więc trochę powiedzmy ten zmysł słuchu był bardziej wytężony i nie dość, że słyszałem po prostu swoje serce praktycznie przez cały czas, to słyszałem właśnie i czułem to jakby ktoś po prostu w rogu pokoju, jakby przy ścianach chodził, z tym, że jakby nie słyszałem tego, jakby ktoś rzeczywiście tam chodził po tym piachu, po tym cemencie całym, wszystkim co tam jest,
tylko bardziej to były dźwięki, jakby ktoś właśnie stąpał po takiej podłodze, takich panelach, tylko starych, skrzypiących, nie? Mega ciekawe, no. Tak, to jakby... Jakby to życie się tam dalej toczyło, nie? Tak, tak. No, coś Jakby, takiego, no. jakby. I ta ślepa sesja też, to wspomniałaś, że to brzmiało trochę jakby kłótnia Mhm. i to w sumie ma sens i z tym, co ty teraz mówisz, to jakby tam życie się dalej toczyło, tak, nie? tak, To jest mega ciekawe, no. Mhm. No nic, zostańmy z takim otwartym zakończeniem. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to interpretujecie, co się tutaj dzieje. No i co, no. Do zobaczenia w następnym odcinku. Podążajcie z nami. Szlakiem. Tajemnic. Luksar do kół. Nie? Co to było?